Witam Państwa bardzo serdecznie. Oto pierwszy odcinek instruktażowy naszego oprogramowania InnerWeb pod tytułem Uprawnienia. Zacznę od informacji w skrócie. Po wejściu w naszą aplikację wchodzimy do okna logowania. To właśnie z tego miejsca jesteśmy w stanie zarejestrować nasze konto. Po wypełnieniu podstawowych informacji dotyczących nas jesteśmy w stanie zaimportować do naszego wniosku rejestracyjnego wszystko, co się tyczy uprawnień, jakie posiadamy do pracy. Czy to do pracy powyżej 3 metrów, do spawania, czy elektryczne. I po zaakceptowaniu zgody na przetwarzanie naszych danych jesteśmy w stanie już korzystać normalnie z naszego systemu. A więc gdy posiadamy zainstalowaną aplikację u siebie na telefonie, na dowolnym urządzeniu, czy to iOS, czy Android, możemy otworzyć nasze oprogramowanie i z tego poziomu będziemy mogli logować się do naszego systemu. Jednak zanim to nastąpi, potrzebujemy zarejestrować nasze konto. Do tego służy ten oto przycisk, w którym to umieszczamy podstawowe informacje dotyczące naszych danych. To tylko właśnie dzięki nim będziemy w stanie wysyłać do Was powiadomienia, czy to w formie e-mail, czy w postaci numeru telefonu. Jednak najważniejszym elementem całego systemu związanego z rejestracją jest to, aby zamieścić w tym formularzu również nasze dokumenty, uprawnienia, które zezwalają nam na pracę w różnych warunkach i przy różnych typach prac. Są tutaj podstawowe uprawnienia do pracy powyżej 3 metrów, czyli nasze standardowe badania lekarskie, które zezwalają, dopuszczają nas w ogóle do prowadzenia prac, oraz różnego typu uprawnienia do spawania, czy elektryczne, sepowskie, do tego, żeby niektóre prace szczególnie niebezpieczne były przez nas wykonywane. I w przypadku, gdy posiadamy na przykład uprawnienia do prowadzenia zwyżki, możemy wybrać sobie jeden z plików, które posiadamy w naszej bibliotece, lub zrobić takie zdjęcie bezpośrednio w trakcie tworzenia tego konta. Wybierzemy sobie jedno zdjęcie z biblioteki, wejdziemy do naszych ostatnich i wybierzemy jedno UDT-owskie uprawnienie do prowadzenia zwyżki. Od razu ten plik trafił jak gdyby do naszego konta rejestracyjnego. Dołożymy jeszcze uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego. Wybierzemy sobie plik znowu z biblioteki naszych zdjęć i wybierzemy kolejne UDT-owskie uprawnienia. Przejdziemy jeszcze na sam dół. Tutaj znajduje się bardzo istotna kwestia związana z przepisami RODO, a mianowicie, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych, czyli naszego numeru telefonu, e-mail oraz dokumentów, które zamieszczamy, tylko i wyłącznie na potrzeby działania systemu, na potrzeby związane z bezpieczeństwem pracy na zakładzie. I po wysłaniu takiego wniosku jedna z osób z BHP, która będzie weryfikować, czy Wasze konto zostanie zaakceptowane, sprawdzi, czy posiadacie ważne uprawnienia i czy pozostałe informacje zawarte w Waszym zgłoszeniu się zgadzają, aby można było już normalnie użytkować i działać w naszej aplikacji na terenie zakładu przemysłowego, w którym pracujecie. Dziękuję bardzo.